Hej, mija właśnie 35 lat od zburzenia muru berlińskiego, dlatego witam Was z Berlina. Ani ze wschodniego, ani z zachodniego, po prostu z Berlina. Natomiast upadek tego muru od zawsze kojarzy się z balladą zespołu, który pochodzi z Hanoweru. Jak przeplatały się losy tego miasta, tej budowli oraz zespołu Scorpions, opowiemy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na film o utworze Wind of Change. Lecimy! Zanim jednak przejdziemy do wiatru zmian oraz przemian ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej, opowiedzmy krótko, jakimi okolicznościami te późniejsze zmiany były podyktowane. Po II wojnie światowej wschód Europy znalazł się w strefie wpływów ZSRR. Na dziesięciolecia stary kontynent podzieliła tzw. żelazna kurtyna. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Wyjątek stanowił jednak Berlin. Miasto w całości znajdowało się na wschodzie w Niemieckiej Republice Demokratycznej, ale wewnątrz było podzielone na 4 strefy okupacyjne. 3 alianckie, czyli amerykańską, brytyjską i francuską, oraz radziecką już po drugiej stronie barykady. O ile granica między RFN i NRD była szczelna, a próba jej przekroczenia wiązała się dla ludzi ze wschodu z ryzykiem utraty życia, o tyle tutaj w Berlinie w pierwszych kilkunastu latach po wojnie było to dużo łatwiejsze. Jakość życia we wschodniej części Niemiec diametralnie odbiegała od tej na zachodzie. W związku z tym głównie młodzi, wykształceni ludzie wyjeżdżali bezpowrotnie najpierw do Berlina Zachodniego, a stamtąd dalej do RFN. Do 1961 roku taką decyzję podjęło co najmniej 2,5 miliona obywateli NRD. W taki sposób szczęścia na lepsze życie szukało oczywiście również wielu Polaków. Ten stan rzeczy był w dalszej perspektywie nie do przyjęcia dla kontrolującego ten region Związku Radzieckiego. Dlatego też w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku na granicach oddzielających Berlin Wschodni od Zachodniego zaczęło się to. W tym momencie ściana na prawie 3 dekady podzieliła miasto, ale również rodziny i znajomych. W dużej europejskiej aglomeracji zaczął funkcjonować jeden naród, ale w 2 skrajnie różnych systemach polityczno-społecznych. Chociaż według wschodnio-niemieckiej propagandy mur powstał, żeby chronić wschód przed faszystowską emigracją i sabotażem, to emigrować w odwrotnym kierunku wciąż chcieli obywatele NRD. Wiele prób przekroczenia nowej granicy kończyło się niestety tragicznie. Jednak byli również tacy, którzy zdołali się przedostać na drugą stronę. Niemiecki żołnierz Konrad Schumann był jednym z tych, którym udało się uciec do Berlina Zachodniego. Jednak najbardziej spektakularna ucieczka dokonała się w tej okolicy, ale 12 metrów pod ziemią. W 1964 roku zbudowano tunel długi na 145 metrów, którym na zachód przedostało się 57 osób. Pomimo wielu różnych prób, możliwość wydostania się z NRD była zarezerwowana jedynie dla nielicznych. Cały blok wschodni w latach 60. charakteryzował się biedą, społeczną bezradnością wobec decydentów i ogólnym przygnębieniem. Tymczasem na zachodzie, dzięki amerykańskiej pomocy zwanej potocznie Planem Marshalla, życie kwitło w każdej dziedzinie. Niemal równo z budową muru świat ogarnęła jeszcze jedna rewolucja – rock'n'roll. Momentalnie dotarła ona m.in. do RFN i pod jej ogromnym wrażeniem znalazł się młody niemiecki gitarzysta Rudolf Schenker. Właściwie to Schenker dopiero zaczynał być gitarzystą, a główna w tym zasługa Beatlesów i Rolling Stonesów, bo to pod ich wpływem postanowił, że będzie muzykiem. Również w tamtym okresie zapragnął stworzyć zespół i dobrać do niego odpowiednich ludzi, których łączyłaby zarówno muzyka, jak i autentyczna przyjaźń. Swój plan zaczął realizować w 1965 roku, bo właśnie wtedy w Hanowerze założył zespół Scorpions. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w roku 1970. Wtedy do kapeli dołączył jego młodszy brat Michael, również gitarzysta. Pojawił się także wokalista Klaus Meine. Razem z Klausem Rudolf stworzył duet kompozytorski na wzór ich idoli, czyli Keitha Richardsa i Micka Jaggera. Ale muzycy inspirowali się wtedy również twórczością Led Zeppelin, Black Sabbath i Deep Purple. W tych ostatnich Rudolfa fascynowało to, że zespół był genialny zarówno grając ostre utwory, jak i ballady. Takie połączenie miało stać się później także charakterystyczne dla Scorpionsów. Trzeba dodać, że młodych muzyków pociągało również wszystko co amerykańskie, począwszy od Elvisa aż po Coca-Colę. Między innymi dlatego postanowili, że ich utwory będą w języku angielskim. W
W 1972 roku w RFN ukazała się pierwsza płyta Scorpions zatytułowana The Lonesome Crow. Był to bardzo obiecujący debiut i potwierdził duży potencjał drzemiący w zespole. Podczas trasy promującej tą płytę zespół po raz pierwszy wystąpił w Berlinie Zachodnim. Miało to miejsce w nieistniejącej już dzisiaj Deutschlandhalle. Muzycy od początku mieli okazję do otrzaskania się w rockowym świecie. Podczas tego tournée supportowali m.in. Rorego Gallaghera oraz brytyjski zespół UFO. Właśnie do tej grupy zaraz po trasie dołączył Michael Schenker i Skorpionsi właściwie się rozpadli. Jednak chwilę później Rudolf Schenker i Klaus Meine połączyli siły z innym niemieckim gitarzystą Ulim Johnem Rothem i muzykami z jego zespołu Down Road. Wszyscy uznali, że będą kontynuować karierę pod szyldem Scorpions. Podpisali kontrakt z wytwórnią RCA i machina jechała dalej. W 1974 roku zespół wypuścił kolejny dobry album Fly to the Rainbow, a rok później jeszcze lepszy In Trance. Na okładce tego drugiego wydawnictwa po raz pierwszy ukazało się charakterystyczne logo zespołu, używane do dzisiaj. Kolejne lata i kolejne płyty Virgin Killer oraz Taken by Force przyniosły dużo energetycznych dźwięków i kontrowersje związane z okładkami albumów. Mimo wszystko zespół bronił się muzyką i rozwijał naprawdę modelowo, zyskując coraz większą sławę. Niebawem do Scorpionsów wrócił Michael Schenker i nagrali przełomowe wydawnictwo Love Drive. Znakomite kompozycje z tej płyty zyskały prawdziwy rozgłos zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Już tradycyjnie albumowi towarzyszyła kontrowersyjna okładka, a jej autorem był legendarny Storm Thorgerson, znany z ikonicznych projektów dla Pink Floyd. Świetna płyta i rosnąca popularność zespołu sprawiły, że cały 1979 rok spędzili w trasie koncertowej. Tak upłynęły lata 70. z perspektywy zespołu. A co w tym czasie działo się w podzielonym Berlinie? Uregulowano jego status prawny i nastąpił względny spokój. Berlin Zachodni oficjalnie nie był częścią RFN, więc młodych mężczyzn nie obowiązywała tam służba wojskowa. Odbiło się to m.in. na bogatym życiu artystycznym i rozwoju krautrocka. Obowiązkowo trzeba wspomnieć o obecności Davida Bowiego i Iggy'ego Popa w mieście oraz nagranych tam przez nich znakomitych płytach. Mówimy o tym w innych naszych filmach. Na wschodzie Erich Honecker został pierwszym sekretarzem Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec i co za tym idzie przywódcą NRD. W 1975 roku wymieniono mur na nowy, ten, który najbardziej utkwił wszystkim w pamięci. Wysoki, pokryty zaokrąglonym zakończeniem i licznymi graffiti od strony zachodniej. Zachowana została strefa buforowa od strony wschodniej, którą zdominowały słynne króliki. 7 października 1979 roku Niemiecka Republika Demokratyczna obchodziła swoje 30-lecie. Do Honeckera przyleciał z Moskwy sekretarz generalny KC KPZR Leonid Breżniew i wtedy miał miejsce ten słynny pocałunek, który dzisiaj możemy podziwiać na zachowanej części muru przy Warschauer Straße. Oczywiście Berlin Zachodni też miał swoje zmartwienia i kłopoty. To tutaj w latach 70. powstała organizacja terrorystyczna Frakcja Czerwonej Armii, ale symbolem tej dekady były narkotyki, w których miasto dosłownie tonęło. Za mną znajduje się owiany złą sławą dworzec Zoo, który był swoistym epicentrum tego problemu. Ponownie zachęcam do przeczytania książki My dzieci z dworca Zoo. Powinna być to pozycja obowiązkowa dla młodych ludzi, ale przede wszystkim dla rodziców. Problemy nie omijały także zespołu Scorpions. Ważne jednak, że nie dotyczyły one narkotyków. Bardzo dobra płyta Animal Magnetism z 1980 roku była nagrana bez Michaela Schenkera, który ponownie opuścił kolegów. Dodatkowo poważne kłopoty z głosem miał Klaus Meine i planowano zastąpić go innym wokalistą. Na całe szczęście jego stan zdrowia poprawił się przed sesją i w pełnym składzie zespół zaczął nagrywać następny album, którym zapoczątkował najlepszy rozdział w swojej karierze. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę przy składzie grupy. Wokalista Klaus Meine, gitary Rudolf Schenker oraz Matthias Jebs. Na basie grał Francis Buchholz, a perkusistą był Hermann Rarebel. W takim zestawieniu nagrali dwa fenomenalne albumy, którymi postawili kropkę nad i. Bez cienia wątpliwości zapracowali sobie na miano jednego z najbardziej rozpoznawalnych hard rockowych zespołów świata. Magazyn Rolling Stone nazwał ich nawet The Heroes of Heavy Metal. Po wydaniu albumu Blackout w 1982 roku już byli zapraszani na wielkie festiwale, ale sukces płyty Love at First Sting z 1984 sprawił, że znali ich już niemal wszyscy. Te dwa wydawnictwa przyniosły takie hity jak No One Like You, Still Loving You i ten ich największy, ostry, pełnokrwisty przebój Rock You Like a Hurricane.
Można odnieść wrażenie, że Rock You Like a Hurricane to była ulubiona piosenka Michaiła Gorbaczowa. W 1985 roku został przywódcą Związku Radzieckiego i zafundował swojemu narodowi, ale też całemu światu prawdziwy roller coaster. Już niedługo później każdy wiedział, co oznaczają zwroty pierestrojka i glasnost. Po śmierci Leonida Breżniewa w 1982 roku Związkiem Radzieckim rządzili jeszcze Jurij Andropow i Konstantin Czernienko, ale dopiero Gorbaczow zdecydował się na radykalne reformy. Pierestrojka oznaczała całkowitą przebudowę państwa. Zmiany dotyczyły każdego sektora, począwszy od modernizacji gospodarki, poprzez swobody obywatelskie, aż po zbliżenie polityczne z Zachodem. Istotnym elementem było zniesienie cenzury i jawność życia publicznego. To właśnie glasnost. Ta nagła zmiana kursu ZSRR zaskakiwała wtedy i jest niestety nie do pomyślenia, jeżeli mówimy o dzisiejszej Rosji. Wówczas jednak podstawowym powodem takich poczynań Gorbaczowa była całkowita niewydolność w rywalizacji z Zachodem. Stany Zjednoczone doskonale zdawały sobie sprawę, że Związek Radziecki jako ich mocarstwowy rywal słaniał się na nogach. W 1987 roku Berlin obchodził swoje 750-lecie. Z tej okazji do zachodniej części miasta przyleciał prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan. Przemawiał mniej więcej w tym miejscu i powiedział to: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Reakcja ZSRR była do przewidzenia. Oskarżono Reagana o wygłoszenie otwarcie prowokacyjnego, podżegającego do wojny przemówienia. Jednak zmiany w całym bloku wschodnim ruszyły już pełną parą i były nie do zatrzymania. Narody wschodniej Europy wyczuły wolność i możliwość uwolnienia się od jarzma dominacji radzieckiej. W takiej atmosferze Skorpionsi po raz pierwszy wystąpili w komunistycznym kraju. Miało to miejsce już w 1986 roku w Budapeszcie. Jednak w 1988 roku jako drugi zachodni zespół, bo pierwszym był Uriah Heep, zagrali w Związku Radzieckim i w ówczesnym Leningradzie przekonali się, jak bardzo są tam popularni. W tym samym roku wydali nie najlepiej przyjętą przez fanów płytę Savage Amusement, ale ten album był tylko wypadkiem przy pracy. Pomimo niezbyt udanej płyty, Scorpions wciąż byli na topie, a ich koncerty były magnesem dla fanów rocka. W 1989 roku zespół poleciał na ogromny festiwal do Moskwy. Na pomysł zorganizowania festiwalu w Moskwie wpadła MTV we współpracy z promotorem Dociem McGee. Muzyczna stacja postanowiła wykorzystać radziecką odwilż i zaprezentować Rosjanom elitę hard rocka na żywo. Koncerty zgromadziły ponad 300 000 fanów muzyki i były transmitowane niemal na cały świat. Line-up tego wydarzenia był naprawdę potężny. Ozzy Osbourne, Skid Row, Motley Crue, Bon Jovi i właśnie Scorpions. Całe przedsięwzięcie odbyło się w dniach 12 i 13 sierpnia 1989 roku na stadionie Łużniki, który jednak wtedy nosił nazwę Centralnego Stadionu Lenina. Wydarzenie zostało nazwane The Moscow Music Peace Festival, a przy jego okazji promowano, uwaga, walkę z alkoholizmem i narkotykami. Pewnie w tym momencie jeszcze raz zerkacie na line-up i drapiecie się po głowie. Trudno tutaj o jakiś sensowny komentarz, więc wróćmy po prostu do muzyki. Oczywiście to nie Scorpions byli największym zespołem tej imprezy, ale w jej trakcie to oni zdobyli serca publiczności. Fani rocka pamiętali ich doskonale z koncertów sprzed roku i śpiewali razem z nimi ich przeboje. Ta atmosfera udzieliła się muzykom i tego święta nie zmąciło nawet to, że zostali okradzeni w hotelu. Przeciwnie, zatrzymali się w Moskwie na około tydzień i obserwowali zmiany, jakie dokonywały się zarówno w polityce, jak i przede wszystkim w świadomości i nastawieniu Rosjan. Właśnie wtedy podczas spaceru w Parku Gorkiego i rejsu rzeką, która podobnie jak stolica nazywa się Moskwa, Klaus Meine napisał tekst do piosenki Wind of Change. Entuzjazm tłumów i doświadczanie historycznych chwil w radzieckiej stolicy musiało mieć swoje ujście w twórczości zespołu. Tymczasem wiatr zmian, o którym pisał Meine, był coraz silniejszy w Europie. Polska już 4 czerwca 1989 roku przeprowadziła częściowo wolne wybory. Podobny kurs miały niebawem obrać inne państwa bloku wschodniego. Tak, proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. W sierpniu pragnący niepodległości obywatele radzieckich republik Litwy, Łotwy i Estonii stworzyli legendarny łańcuch bałtycki. Jednak w NRD komuniści kurczowo trzymali się stołków i władzy.
Zorganizowano nawet obchody 40-lecia istnienia państwa, ale zostały one całkowicie zmarginalizowane przez ogromne protesty coraz odważniejszych wschodnich Berlińczyków. Ludzie nie bali się już nawet znienawidzonej służby Stasi i żądali otwarcia granic. W tej sytuacji władza musiała pójść na ustępstwa. Podczas słynnej konferencji prasowej 9 listopada 1989 roku rzecznik prasowy Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec Ginter Schabowski pod koniec spotkania wspomniał, że wydano dziś zarządzenie pozwalające każdemu obywatelowi NRD wyjechać z kraju. W rzeczywistości to zarządzenie miało wejść w życie dopiero następnego dnia i pomimo złagodzonych reguł wciąż miały obowiązywać wizy i paszporty. Jednak Schabowski tego nie wiedział, bo był po prostu nieprzygotowany. Na pytanie jednego z dziennikarzy, od kiedy nowe prawo obowiązuje, odparł: Meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Z jednej strony szok i niedowierzanie, ale jednocześnie decyzja dziesiątek lub nawet setek tysięcy wschodnich Berlińczyków do udania się pod granicę przy murze berlińskim z żądaniem przejścia na drugą stronę. Tłum gęstniał z każdą minutą. Teraz ludzi było już za dużo, żeby pogranicznicy i Stasi mogli rozwiązać ten problem siłowo. Musieli ustąpić i ustąpili. Pierwszym przejściem granicznym, jakie postanowili otworzyć, było to na Bornholmer Straße. Później były następne, aż w końcu tłumy zaczęły niszczyć sam mur. Jesteśmy właśnie na Bornholmer Straße. Mniej więcej w tym miejscu było przejście graniczne. Kiedy 9 listopada 1989 roku podniesiono szlabany, tylko w ciągu godziny na zachód przeszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nic już nie było takie samo. Nie było granic, więc także mur nie był już potrzebny. Pomimo, że następnego dnia na wschodzie próbowano nawet łatać dziury w murze, to sprawy się już dokonały. Ta haniebna bariera, której próby przekroczenia kosztowały życie około 200 osób, powoli znikała z krajobrazu Berlina. W takim nowym świecie dopiero powstawał nowy album Scorpions, na którym miał się znaleźć utwór Wind of Change. Producentem został Keith Olsen, natomiast gotowa płyta Crazy World ukazała się 6 listopada 1990 roku. Wtedy od ponad miesiąca jako jedno państwo istniały już zjednoczone Niemcy. Wolność była odmieniana przez wszystkie przypadki w całej wschodniej Europie. Kiedy w styczniu 1991 roku ukazał się singiel Wind of Change, a razem z nim teledysk stworzony przez uznanego reżysera Wayne'a Ishama, było jasne, że to idealna piosenka w idealnym momencie. Grały ją dosłownie wszystkie stacje radiowe na całym świecie, a singla sprzedano aż 14 milionów sztuk. Utwór natychmiast urósł do rangi hymnu zakończenia zimnej wojny. W Niemczech, ojczyźnie muzyków, Wind of Change od początku jest traktowany jako ścieżka dźwiękowa upadku muru berlińskiego. Osoby pamiętające tamte wydarzenia często mówią, że to ballada wszechczasów. Sprawdźmy teraz, jak ten utwór się zestarzał i jak jest odbierany dzisiaj. Prawdę mówiąc, to utwór nie zestarzał się w ogóle. Wciąż jest przypominany, kiedy obchodzone są rocznice Jesieni Ludów 1989 roku. Można tylko ubolewać nad tym, że wiatr pozytywnych zmian, który wówczas wiał w Moskwie, właściwie już nie istnieje. Kiedy w 2022 roku Rosja napadła Ukrainę, Scorpions na koncertach zmienili nawet słowa piosenki, aby nie odnosiły się one do kraju agresora. Natomiast co do oryginalnych słów napisanych w 1989 roku, to jakiś czas temu pojawiła się plotka, że są one autorstwa CIA. Klaus Meine zareagował na to śmiechem i stwierdzeniem, że takie spekulacje świadczą tylko o sile przekazu utworu. Dzisiaj sam teledysk ma już ponad 1 miliard wyświetleń w serwisie YouTube. Warto go obejrzeć do końca. Wówczas z perspektywy kosmosu usłyszymy słowa astronautki Sally Ride, która mówi, że świat to piękne miejsce i że musimy o nie dbać. Mówi się, że aby coś zmienić, najpierw trzeba coś zburzyć. W 1989 roku wiatr zmian zburzył mur berliński, połączył ludzi i dał wielu narodom wolność. Niestety 35 lat później wciąż żyjemy w świecie targanym wojnami i konfliktami zbrojnymi. Oby to również jak najszybciej się zmieniło.
Dzisiaj ja już Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam na następne rockowe ulice. Do zobaczenia. Let's walk, let's rock.